Hejka! Hejka! Jesteśmy dzisiaj w Orto Santa Giulia nad Lago Orto. Od rana padał strasznie deszcz, ale jak tylko przyjechaliśmy do naszej pierwszej miejscowej, to od razu zrobiło się słonecznie, także liczymy, że pogoda będzie wyrozumiała. Tak jest. Plan jest zwiedzanie dzisiaj jezior. Najpierw to jezioro, a później jedziemy nad Lago Maggiore. I będziemy we Włoszech, i w Szwajcarii. Ogólnie to jesteśmy tutaj też, żeby popłynąć na tamtą wyspę. Takie łódeczki odpływają co 15 minut, 5 euro w każdą stronę za osobę. Ale najpierw idziemy na kawkę. Jesteśmy teraz na głównym placu. Zaraz znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce, żeby na chwilę usiąść. To miasteczko jest słynne z kamiennych dachów. Bardzo ciekawie to wygląda. A teraz przemieściliśmy się do innego jeziora, Lago Maggiore. Z miejscowości Stresa przepłynęliśmy właśnie na Isla Bonita i będziemy zwiedzać piękne ogrody. Tutaj można wynająć sobie taką łódeczkę albo tramwaj wodny, który będzie obwoził. Są 3 takie wyspy. Na 3 wyspy to kosztuje 13,50. My płyniemy tylko na 2, więc płacimy 9,50. A to Stresa w oddali. Pływa się właśnie czymś takim. Lago Maggiore jest największym jeziorem w tym rejonie Włoch. Ma ponad 200 km kwadratowej wielkości, 212 km. Jest również bardzo głębokim jeziorem, ponieważ wszystkie te jeziora są jeziorami wodotowocowymi. Lago Maggiore ma ponad 370 metrów głębokości w najgłębszym miejscu. Tam w oddali widać kolejną wyspę, na którą popłyniemy. Jest to wyspa Rybaków. A jeszcze jest trzecia wyspa, która jest tam.
ale ona jest już bardzo daleko, także dzisiaj sobie odpuścimy, bo chcemy to całe jezioro objechać dookoła. A teraz pora na lody pistacjowe. A nie tu? Ser jest. Tiramisu, brownie. Gdzie płyniemy teraz? Na Wyspę Rybaków? Jeszcze na Pescatorii? Ale że tu nie jest najlepsze, to już wolę... Mikołaj wychodzi z założenia, gorzej być nie może. Że what? Malutka wysepka z mnóstwem restauracyjek. Jesteśmy właśnie na Isla Pescatori. To jest najmniejsza wyspa na Lago Maggiore, którą można odwiedzać. Jest ona pełna restauracyjek, w których można zjeść świeżą rybkę. To ogólnie jest calutka wyspa zabudowana różnego rodzaju budyneczkami. Kiedyś tutaj byli tylko rybacy, a teraz bardziej już turystycznie. Niestety tylko pogoda nam nie dopisuje, także jesteśmy cali mokrzy. Ale jest fajny klimat, gdzie polecamy. Tak. Burza idzie. Właśnie spadła na mnie zajebiście wielka kropla. Pada. Podsumowując Lago Maggiore i to miejsce we Włoszech, musimy powiedzieć, że na pewno jest fajnie, ale zdecydowanie fajniej jest w momencie, kiedy jest ładna pogoda. Trochę nam tego dzisiaj zabrakło, no i przez to trochę niestety się męczymy, ale dzisiaj jeszcze planujemy objechać Lago Maggiore dookoła, także zaraz pojedziemy do ostatniego miasteczka we Włoszech, a później już do Szwajcarii. I będzie super. Dokładnie. To najpiękniejszy widok w okolicy, no ale... A teraz zapraszamy Was na obiad do Canobio. Będzie jedzone. Skończyliśmy właśnie jeść. Restauracja Cafe Sport, bardzo polecamy. Dobry makaron, dobra pizza i jak na tą część Włoch naprawdę tanio. Za 4 osoby zapłaciliśmy 60 euro. Mamy takiego kolegę, któremu ten koń bardzo by się spodobał. On lubi takie rzeźby, lubi najbardziej na nie wchodzić, także jak kiedyś to obejrzysz, to pozdrawiamy. Pomachajcie. Ja nie macham. Ja pomachałem wczoraj i wylądowałem z Jarosławem na zdjęciu.
Znajdujemy się po szwajcarskiej stronie już w Locarno. Fajny domeczek w okolicy zameczku. Zamek w Locarno. Ale mega drzewo. I zameczek z drugiej strony. Zamykają nam rolety gazipowej. Dotarliśmy właśnie do Como, nad jeziorem Como. Po całym dniu objeżdżania jeziora Maggiore wylądowaliśmy w Szwajcarii, gdzie niestety złapały nas deszcze i burze i nie mogliśmy za dużo pozwiedzać, ale za to zobaczyliśmy szwajcarską stronę jeziora Maggiore i przyjechaliśmy do Lugano, nad jezioro Lugano, a teraz znaleźliśmy się z powrotem po włoskiej stronie w Como. Zobaczymy, co Como ma do zaoferowania i może pójdziemy znowu coś zjeść. Burza nie daje nam spokoju. To prawda, pogoda nie odpuszcza, ale my się nie dajemy i obecnie szukamy czegoś do jedzenia. Dość pilnie. A stąd do hotelu mamy tylko 20-30 km, także już naprawdę niedaleko. Z przyjacielem Wojciechem bierzemy to. Nie wiemy, czy zjemy. Gabi bierze pizzkę, a Ania bierze pastę. Z pewnością. Jeszcze deserek. A deserek będzie. Małe to mięso jest, ale poradzimy. Co, czas kończyć dzisiejszy dzień? Tak jest. Najedzeni, popici, możemy iść spać. I bierzemy na wynos. Tak jest. Do jutra.